Cześć Laguna Fani! Ci, którzy śledzą mój kanał, ostatnio oglądali film z regeneracji zacisku hamulca przedniego. Szkoda by było, gdyby taki ładny zacisk wylądował na starej tarczy. Tarcza oczywiście została wymieniona na nową i dzisiaj pokażę, w jaki sposób to zrobiłem. Normalnym jest, że na początek odkręcam koło. Pomimo iż tarcza niewiele odbiega grubością od nominału, to przez to, że samochód bardzo długo stał, korozja znacznie obniżyła sprawność hamowania. Do wymiany tarczy muszę zdjąć zacisk i jarzmo. Zdejmowanie zacisku zaczynam od demontażu sprężyny. Następnie zdejmuję zaślepki prowadnic zacisku hamulcowego i kluczem ampulowym 7 mm odkręcam samą prowadnicę. Prowadnice przed montażem zostaną oczyszczone i nasmarowane. Ja nie potrzebuję starych klocków, a tarcza nie posiada rantu, więc od razu przystępuję do zdjęcia zacisku poprzez jego podważenie śrubokrętem. Gdyby jednak ktoś potrzebował odzyskać klocki lub rant tarczy byłby bardzo duży, należy cofnąć tłoczek w zacisku. Oczywiście niewskazane jest używanie starych klocków na nowe tarcze. Jeden z klocków jest wciśnięty na metalowe zatrzaski w cylinderek, wyjmuję go poprzez wysunięcie. Zacisk na czas jego demontażu podwieszam, aby nie wisiał na gumowym przewodzie. Wyjmuję drugi klocek. Jak widać, obydwa są w stanie nienagannym, jednak nie zostaną zastosowane na nową tarczę. Przechodzę do odkręcania jarzma, które trzyma się na dwóch śrubach, do odkręcania których używam klucza o rozmiarze 18 mm. Pozostało odkręcić tylko dwie śruby łączące tarczę z piastą. Jedyną rzeczą, która teraz spaja tarczę wraz z piastą, jest rdza. Moja tarcza zostanie przerobiona na żyletki, więc wcale się z nią nie bawię i do rozklejenia jej używam porządnego młotka, opłukując ją dookoła. Podczas takiej procedury tarcza ulega zniszczeniu, więc odradza się takich praktyk w momencie, gdy chcemy ponownie zamontować tą samą tarczę. Ja zdecydowałem się na tarczę bez otworów i nacięć, więc po rozważeniu wszystkich za i przeciw, wybór padł na tarczę Ridex. Tarcze przyszły do mnie w komplecie na cały przód, czyli w jednym opakowaniu przyszły dwie tarcze. Tarcze zapakowane są w czarne ładne pudełko z naklejkami opisującymi zawartość. Zestaw montowany jest na Lagunie 3 Coupe w wersji GT, więc średnica zewnętrzna tarcz to 320 mm. Tarcza zakonserwowana jest specjalnym olejem na czas magazynowania, który musimy usunąć przed montażem na samochodzie.
Na rancie tarczy wygrawerowane laserowo są jej parametry, łącznie z grubością minimalną tarczy. Ja jednak i tak porównuję wizualnie nową tarczę ze starą. Wszystko się zgadza, więc przechodzę do oczyszczenia tarczy ze środka konserwującego. Tarcza wędruje w miejsce starej na piastę, po czym przykręcam ją nowymi śrubami załączonymi do zestawu. Montaż odbywa się w kolejności odwrotnej do demontażu, więc na swoje miejsce ląduje wypiaskowane i pomalowane jarzmo, które przykręcam śrubami na klucz 18 mm. Ponownie odtłuszczam tarczę przed założeniem klocków hamulcowych. Nowa tarcza będzie zatrzymywana przez klocki od tego samego producenta. W zestawie są 4 klocki na cały przód. Najpierw montuję klocek od strony tłoczka, wciskając metalowe zatrzaski w tłoczek, starając się przy tym nie dotykać palcami okładzin ciernych. Teraz drugi klocek, który jest luźno wsunięty w jarzmo. Cały zacisk wsuwam w jego miejsce. Ze zregenerowanego zacisku wyjmuję zaślepki prowadnic zacisku. Następnie smaruję i przykręcam same prowadnice, jak już pamiętamy, kluczem ampulowym 7 mm. Po przykręceniu zacisku prowadnice zostają zaślepione plastikowymi kapturkami ochronnymi. Ostatnim elementem, jaki montuję, jest sprężyna zacisku. Pamiętajcie, aby po takich zabiegach rozpompować hamulce. Po więcej wiedzy i ciekawostek zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Funny Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też na inne moje kanały, link do nich również znajdziecie w opisie filmu. Pozdrawiam, cześć!